Dzień dobry, moi mili, cześć, Bartek z tej strony, witam w sobotę, kanał Coffee Doctor. Film o kawie. Postaram się zrobić, czy już zrobiłem właściwie, znaczniki czasowe, żebyście ominęli, bo muszę w moim DeLonghi, przyszła ramka, przyszedł support, wymienić ten support i złożyć ten ekspres. Nie wierzyliście pewnie, że go złożę, myśleliście pewnie, że będzie tak stał na zapleczu rozłożony. Pewnie by tak było, ale chcę zrobić film o kawie, bo na tym ekspresie te moje kawy, które stoją tu, tam za mną, mam wsypaną dzidę, ale pokażę wam, jak się wszystkie mielą, ocenię ich smak, bo w sumie nigdy nie robiłem czegoś takiego, że porównywałem je pijąc jedną po drugiej i drugą po trzeciej. Wypiłem już 6 kaw, więc jestem nieprzygotowany, bo może mnie tutaj zacząć trząchać od tej kawy, zwłaszcza, że zaczniemy od dzidy, ale to za chwilę. Ciekawostka, zbieg okoliczności, wszechświat, kulki kwantowe się zderzyły, ciekawostka, nie wiem, czy mi się to uda zrobić, od razu mówię, że robię takie cuda pierwszy raz. Kanał Mili Holicy, pozdrawiam serdecznie, jestem fanem. Kanał Mili Holicy, pamiętacie live'a z poniedziałku? Jak nie pamiętacie, to poniedziałek dokładnie, słuchajcie, ten live był, instalowałem Windowsa 11 dzisiaj, aktualizację, więc nic mi nie działa. Kalendarz nie wiem, jak uruchomić, no ostatni poniedziałek. Tematem live'a było, czy rozmiar ma znaczenie, no i patrzcie, tylko czekajcie, żebym ja to zrobił z głową. Musimy pokazać paniom z Mili Holików. Muszę wyciszyć mikrofon. No posłuchajcie, bo live było o tej tematyce, a tu nagle bodaj 2 dni temu zobaczyłem takiego oto moi mili. Czy według Was rozmiar ma znaczenie? Wolicie takie małe liliputy o kalibrze 2 mm? A może takie bydlaki? Dajcie znać w komentarzu. Pozdrawiam serdecznie. To jak? Liliputy czy bydlaki? Dajcie znać w komentarzu. Dobra, słuchajcie, wracamy do tematu ekspresów. Jeszcze raz pozdrawiam. Link do kanału miłej pani macie oczywiście w opisie. Mili Holicy. Kanał o broni. Bardzo ciekawy, bardzo fajny, bardzo fajnie. Osoba, którą tu widzieliście, bawi się dwuznacznościami. Ja to takie tematy lubię abstrakcyjny dowcip. Także jeszcze raz pozdrawiam. Do roboty, bo ten film ma być o kawie, ale żeby było o kawie, trzeba, słuchajcie, zrobić ekspres do końca. Matko, jak to światło świeci. Dobra, 50%. Chyba się nagrywa. Taką mam przynajmniej cichą nadzieję. O co chodzi? Ja tu zrobiłem oszusta pod tytułem, wcisnąłem mikroswitch pod kładeczką. No, takie coś mi tu weszło. Ten mikroswitch to mikroswitch, który jest wciskany przez zbiornik. To już widzieliście, nie będę się na ten temat rozwodził. Jestem przygotowany, mam nowy support, bo ten, który planowałem wtedy założyć, no nie pasował chłopaczyna, więc wkrętara. Zaczynamy, wykręcamy, słuchajcie. Wykręcamy support stary. To jest mój ekspres, mój nowy ekspres, tak jak wiecie, też z filmu Siemens kaput. Pozbyłem się Siemensa, bo już go szczerze miałem dość. Zapamiętajmy przewody. Wypinamy tylko to, co trzeba, bo muszę wyjąć zarówno switcha. Jeszcze sprawdzę, czy... Ej, znowu przyszło nie takie. Naprawdę? Nie, tu jest... tu kurczę... Nie, no takie. Tylko to przeszkadza. Co to jest? Przywierzmy. Zamawiałem do tego modelu, no bez żartów, poproszę. Po part numberze ekspresu zamawiałem, więc może po prostu tu jest złe założone. No sprawdźmy, czy będzie pasować, bo zaraz się film posypie. Nie może tak być. Wyklećmy te przewody, żeby tu nic nie przyciąć. Czy to będzie tu pasować? No wygląda jak stąd. Nie da się ukryć. No chyba będzie. Dobra, jeszcze się przyjrzę. No wygląda całkiem podobnie, tylko ten element tu nie występuje. Ale chyba jest ok. Nie jest ok. Kurczę, no to znowu jest nie to. Dlaczego przyszło mi nie to? Czy ja tu dokonam jakiegoś samotuningu? No nie wejdzie mi ten mikroswitch, już to widzę. Sprawdźmy. Zamawiałem część konkretnie do tego ekspresu. Przyszła chyba troszkę nie taka jak trzeba. No ale zobaczmy, no może zrobimy jakiś tuning, bo już chciałbym ten ekspres złożyć. Naprawdę chciałbym go złożyć, bo tu jest taka listwa. Widzicie? To będzie mi przeszkadzać, ale to zaraz to chyba wyłamiemy w cholerę. Bo już naprawdę mam... No nie wejdzie to. Czekajcie, odepnę ten środkowy switch. Środkową końcówkę.
Czy teraz się uda? No tak na upartego, może by go tu wcisnął. No nie, dobra. Ponieważ to jest ekspres dla mnie, matko, jak jest gorąco. Ile macie stopni? Wczoraj było 36,5 w Warszawie. Ja to wyłamię, już mam dość szukania. Wyłamiemy tą listewkę. O, chyba się udało. Zrobimy brutalny tuning. Czy teraz ty wejdziesz, mikroswitchu? Teraz chyba wejdzie. Teraz chyba wejdzie. Czy mi się uda wsunąć przewód? Chyba mi się uda. No udało się. No dobra, to może będzie działać. Dobra. Staram się to zrobić w miarę szybko, czyli mamy tak. Musimy wypiąć wtyczkę. Uziemienie to jest sprawa jasna. Nie wiem, widzicie? Widzicie. Uziemienie to jest sprawa jasna. Słuchajcie, dla siebie można rzeźbić. No poza tym tak naprawdę będzie to działać. Niebieski na dole, pamiętajcie, przypomnijcie mi. Niebieski na dole, brązowy na górze. I walczymy. Trzeba wyjąć tą kostkę. Ja się tu nie będę szczypał, ponieważ co? Ponieważ to jest ekspres dla mnie, on nie ma wyglądać. Oczywiście no nie będę też niszczył. Przynajmniej się starał. Z której strony masz dwa zatrzaski? Z tej, to zaczniemy od tej. Tam są takie wpinki. O, to już nam wychodzi. Chodzi o to, że są tu takie zapadki, widzicie? No będzie mi się lało z czoła, no jest gorąco. Wiatrak mi się zepsuł, słuchajcie, firmowy. Zimą zimno, latem gorąco. Co zrobić? Wpinamy to tu. Jak ja mówiłem? Niebieski na dole. Nie pamiętam. Jak wepniecie odwrotnie, wielka tragedia się nie stanie. Ja sobie zaraz spojrzę. Wtyczkę mamy załatwioną. No to wypnijmy. Chyba niebieski na dole, tak obstawiam. Wypnijmy brązowy. Wypnijmy tu. Gdzie jest dół? To jest dół. Pokrzywione trochę to jest wszystko, ale to nie przeszkadza. Czyli to byśmy mieli tu. Kruszą się te kostki, słuchajcie, musicie na to uważać. A niebieski na dole, tak? Tak mówiłem? Może nie wysadzę ekspresu. Oby. Oby. Chodzi o to, że chcę wam pokazać różnicę i w smaku opisać i pokazać różnicę w parzeniu się tych wszystkich trzech moich kaw, które oczywiście możecie zamawiać, ale to o tym powiem na końcu. Switcha przełożyłem. Chodzi o ten... Ej, to w ogóle niepotrzebnie to wyłamywałem chyba. No oczywiście, że niepotrzebnie. Nie zwrócił uwagi, widzicie? Rutyna, bo tego switcha trzeba włożyć odwrotnie w ten support. Czy tam był włożony odwrotnie w takim razie? Naprawdę? No dobra, nic się nie stało. Nic się nie stało, nic się nie popsuło. No teraz działa. Chodzi o to, że jak wkładacie zbiornik, to ten switch musi się wciskać. No to jest na takim ruszającym się plastiku. To się łamie, wiecie. Dużo osób trzaska tymi zbiornikami. W tym ja oczywiście. To się łamie. Sprężynka tu powinna być, ale bez niej też będzie działać. Przypominam, ekspres jest moim ekspresem służbowym, nazwijmy to. Niepotrzebnie to wyłamywałem, ale działa. Jeszcze to. Spójrzmy, jak to działa. Niebieski na górze. Czyli tu też będzie niebieski na górze, brązowy na dole. Można sobie to ułożyć, żeby zapamiętać. No chodzi o przepięcie kabli, wiecie. Zróbcie sobie zdjęcie. Niebieski na górze. Na górze róże. Niebieski na górze. Dobra. Wyciągamy wtyczki, nie wyłamując ich. Najlepiej jedna. Trzeba tam wcisnąć te zapadki. Niebieski na górze. No i teraz trzeba jeszcze, słuchajcie, wyjąć to. To idzie z reguły łatwiej. Ze starego supportu. O. No i właśnie. Czemu nie chcesz wyjść? Czemu nie chcesz wyjść? No nie chcę wyjść. Nie chcę wyjść, to pomożemy. Pomożecie? Pomożemy. Czemu to nie chce wyjść? Dziadostwo. A, bo się powyginały złączki. Dobra, mały tuning, już. Czemu nie chcesz wyjść? O, dobra. Chyba, prawie, żeby się nie popsuło. Dobra, udało się. Switch. Wkładamy sobie. To nie ma znaczenia. Może poprostujmy te blaszki przy okazji, jak już go mamy na zewnątrz. Bo po co mają być krzywe? No masakra jest, powiem wam. Ciężko się żyje w takim gorącu. Sezon na... O Jezu, jak gorąco, uznaję za otwarty.
Teraz musimy to wcisnąć tu. To też czasami ciężko wchodzi, ale tu weszło łatwo. Niebieski na górze. Brązowy na dole. No i to samo. Nie plącząc tu za bardzo tych przewodów, weź mi tu czujniku NTC, nie przeszkadzaj. Niebieski na górze. Tak? Mówi niebieski na górze. Dobry jest gościu, nie? Mówi niebieski na górze, wpina brązowy. No i tam kolory. O, brązowy na dole, gościu. Tak właśnie. Nie trafił. Śpieszę się, bo film ma być o kawie, więc nie chcę was zanudzać tą supportem, tym bardziej, że to już było na kanale. Ważne, uziemienie. Tu jest ekspres z podgrzewaniem tacki, którego sensu nigdy nie zrozumiem. No i uziemienie tu, dobra. Wkładamy. Nie przycinając przewodów, to dosyć kluczowe. To dosyć kluczowe jest. Możemy to puścić tędy. To nie ma większego znaczenia, bylebyście nie poprzycinali przewodów. Tu musi pod supportem być pusto. No i co? Wkręt. I przykręcamy, ale mi się łapa trzęsie. Kurna, dzidę piję. Miałem czerwoną, zapomniałem, 6 kaw wypiłem. Śmiejecie się zawsze ze mnie, że mi się ręce trzęsą. No ale jak się tyle kawy ładuje, to teoretycznie powinno wejść tu, ale to mi tu nie sięgnie chyba. Chyba, że mi sięgnie. Nie. Dobra, słuchajcie, to uziemienie, to jest uziemienie. Jeżeli je schowamy sobie tutaj gdzieś, gdzie nie będzie niczego dotykać, a tu nie będzie, no to będzie działać. Pamiętajcie, dla klienta robimy wszystko zgodnie ze sztuką. Taka jest zasada, no bo to jest coś, za co bierzecie pieniądze. I tak ma być, i tak powinno się robić. Natomiast oddalmy trochę, bo ekspres już prawie złożony. Natomiast dla siebie można robić rzeźbę, ja wam powtarzam. Mam Jurę NE Micro 9, w której pękają w Jurach czasami mocowania silnika przez nieumiejętne odkręcanie, czasami same z siebie. W tej Jurze mojej mam poklejony silnik poksipolem, czy tam żywicą epoksydową, już nie pamiętam. 3. rok działa, więc jak coś działa, jak jest coś głupie, a działa, to nie jest głupie. Tu mamy wszystko, tu mamy ułożone, no to pora go składać. Mam tutaj, słuchajcie, a to najpierw obudowa. Czy to działa? Czy to działa? Dajcie mi sekundę, idę po zbiornik. No bo warto by było, patrzę czy nagrywam, patrzę czy dźwięk się nagrywa, ale chyba tak. Warto by było, zanim skręcimy ekspres, sprawdzić czy to działa. Zabieram gadżety. No bo zaraz będziemy go rozkręcać jak nie działa. Oczywiście musiałem sobie nalać czubato. Zbiornik jest pęknięty, ale nie przecieka. No ekspres z odzysku. O! Słychać. Ciekawe czy słyszycie. Czyli działa. Nie ma co sprawdzać nawet go włączając, bo to na pewno będzie działać. Woda z daleka od doktora, bo doktor zaraz będzie mopem zasuwał. Składamy peruna. Tych blaszek nie mogę znaleźć, słuchajcie, więc nie mocuję tego panelu. Tak jak mówiłem, to jest ekspres służbowy. To ma działać, nie będzie na nim spieniane mleko. Nie mam dzbanka, ale ja mleko to tylko w domu, w weekendy czasami. Czy to jest obudowa od tego ekspresu? No tak by wyglądała, nie? Czy nie? O! Chyba od tego. Czy to dobrze weszło? Czy nie? Chyba dobrze. O, teraz dobrze. Mam tutaj, słuchajcie, garstkę śrubek. Taka kolekcja z wykręconych z różnych ekspresów, więc chyba damy radę z poskręcaniem tego. Gwiazdkowe wkręty potrzebne mi są jakieś ładne, no żeby to wyglądało. Właśnie, jak jest miliard śrubek, to ciężko jest cokolwiek znaleźć. Dobra, tu mamy chyba jakąś gwiazdkę. Nie patrzcie, czy one są odpowiedniej długości. To ma się trzymać. To ma się trzymać, to nie będzie nic z tego strzelał. Obudowa ma się trzymać całości. No i ja wiedziałem, że jak będę miał milion wkrętów, to nie znajdę tych dobrych. A będziemy zaraz parzyć kawę. Dobra, jest kolejny. Tu pewnie nawet nie są wyłamane mocowania. Cud! Mamy jedno. Nie mam też tej osłony na grzałkę, ale tu grzałka pary to będzie tylko działała w trakcie odkamieniania, więc to mnie jakoś specjalnie nie boli. Układamy przewody. Jako, tako, jako. Zakładamy, tu jakaś plomba jeszcze się pałęta, zakładamy drugi bok. Nie wierzyliście, że złożę ten ekspres, wiem. Też nie wierzyłem. Tu musi skoczyć. No i co, następne dwa wkręty. Taki imbusowy to mi jest niepotrzebny. Czy to jest gwiazdka? Nie, to jest od DeLonghi, od pleców, ale
Ja chcę sobie tu, ponieważ gdyby się coś działo z tym ekspresem, to chcę mieć łatwy do niego dostęp, więc szukam sobie wkrętów takich samych. Patrzcie, milion wkrętów nie znajdzie takiego jak trzeba. O, widziałem. Chyba będzie dobry. No też Torx, same Torxy dookoła. Torx za duża. O, widzę. Może być. Może być. Kręcimy. Dobra, jeszcze jeden. Czy to będziesz ty? Nie. Może to będziesz ty. Ty jesteś za długi. Jest krzyżyk. Jest krzyżyk. Kręcimy. Płynie mi pod z czoła. Masakra, takie warunki. Ciepło dobrze, zimno źle, ale za ciepło tak średnio bym powiedział. Dopio Cafe Service, pozdrawiam serdecznie. Patrzcie, chyba stąd. I teraz co? Tu dwa wkręty, standardowo. Jakieś nie za duże. Szukam. Nimbus, Torx. O, jest! Wygrzebię go. O, już zginął. Za dużo tych wkrętów tu jest. Tu mam jakiś chyba. Chodź do wujka. Kurczę, same? Ej, wyciągam normalnie kilogram wkrętów i same torksy. O, jest krzyżyk. Dobra. Kończymy. Odpalamy. I opowiem wam o jednej z najlepszych kaw świata. Oczywiście żartuję, pewnie są lepsze, ale to naprawdę jest dobra kawa. Zaparzymy. Zrobimy. Ekspres ma wyregulowany młynek po mojemu, czyli troszeczkę za cienko, za drobno. Bo ja tak lubię. Koniec skręcania. Kręty na bok. Osłona wkrętów idzie nam na miejsce. Dobra, i jeszcze gdzieś powinna być klapka. Naszukałem się tej klapki, ale słuchajcie, jest. Czy ona tu będzie pasować? No patrzcie, jak stąd. No, jeszcze jedna ważna rzecz, bo przecież to musi wyglądać. To nie może być tak brzydko, jak będziemy parzyć taką dobrą kawę. Słuchajcie, to musi być pucu szybkie, chociaż takie na szybko. Może nie tym samym ręcznikiem, co pod czoła. No ale to musi wyglądać, to się musi prezentować, słuchajcie, no przecież. Także staram się na szybko i przechodzimy do kawusi. Ekspres nie jest nowy, więc nie będzie wyglądał jak nowy, to chyba oczywista oczywistość. No ale chociaż tak z grubsza go przetrzyjmy. Ja już z niego dzisiaj kawę piłem, on działa, wszystko tu działa. Mam nadzieję, że jak teraz go odpalę, to nie wybuchnie, tak na wariata składając to wszystko. No ale wszystko jest możliwe, zwłaszcza jak się, słuchajcie, śpieszycie. Tutaj to powiedzmy, że tego nie będziecie widzieć. No i jeszcze ostatni szlif, Magic, żeby go nabłyszczyć. Tutaj jakaś ślad po jakiejś naklejce, to się wszystko później doczyści. Poza tym, tak jak mówię, to jest ekspres działający w warsztacie, więc on będzie brudnymi łapami w kawie dotykany. No ale wygląda nieźle, nie? Czy nie? Ładne są te ekspresy. Stal szczotkowana to się chyba nazywa. Tak mi się wydaje. Wylewka, to wszystko jest zrobione tutaj na tip-top. Woda. Nie będę jej wsuwał do końca, żeby wam pokazać, że ten czujnik działa. No i co? Jeszcze nie rozlałem troszkę. Załóżmy też to, żeby ładnie wyglądało. Oczywiście się woda polała. Jeszcze zbiornik brudny. Włączamy do prądu. Może nie wybuchnie. No weź. Czemu nie chce wejść wtyczka? Oś! Coś tu się blokuje. Ja wiem co. Pewnie się nie powciskały dobrze te zapadki. Ale damy radę. Bo jak nie my, to kto? Nie wybuchł. Korków nie wyrzuciło. Więc jest nadzieja. Włóż pojemnik na fusy. Dobra. Idę po pojemnik. Sekunda. Już przygotowane. Filiżanki pomyte. Pętarka. Nie mam tu jak tego zrobić. Czekajcie. Zaraz już tu kadr ustawiam. Nie, to nie tak miałem wam pokazać. To. I teraz włóż zbiornik. Widać ten napis? Może zgaszę światło i tak pewnie nie będzie go widać. Lampa się odbija. No jest napis włóż zbiornik. Zniknął. Odpalamy. Idź wkrętarko gdzieś tam.
Dobra. Jest dzida. W środku szklaneczki umyte przetrę. Zaparzymy najpierw mocną dzidę, czyli kawę. 90% robusty. Słuchajcie. 90% robusty. Już wam mówię nawet jakie to są odmiany, bo specjalnie o to pytałem. Tylko czekajcie, otworzę sobie maila. Powiem wam jakie są odmiany tych kaw. Co mi tu po ręku płynie? Odmiany tych kaw to są... już wam mówię. Tylko znajdę. Tylko znajdę. Dajcie mi sekundę, poszukam tego. Mam, już wam mówię, już wam czytam, więc tak. Arabika. Arabika w moich kawach to Brazylia Cerrado de Minas i Columbia Supremo Medellin. Ja mówię Medellin, to jest miasto, które właśnie zamierzam w jakimś skończonym najbliższym czasie odwiedzić. Columbia to zawsze było, słuchajcie, moje marzenie. Robusta to jest Robusta Indie Cherry AA. Takie te kawy są używane, takie jakby odmiany tej kawy są używane, moi mili, w tych oto kawach, które widzicie. Zaczynamy od dzidy, bo tą mam wsypaną. Zaczynamy od mocnej dzidy. Kawy 90% robusty, 10% arabiki, dobrej robusty, dobrej arabiki. Kawa mocna kofeinowo, kawa wyrazista w smaku, ja ją nazywam trochę ziemista. Oczywiście ja ustawienia robię tylko i wyłącznie jedne. Moc maksymalna, czyli smak bardzo mocny i jeszcze podwójne espresso par. Może to skupmy się na kawie. To najważniejsze. A po pokazaniu wam tych kaw, jak one się parzą, przejdziemy do tego, jak je zamówić. Mówię o tym często, ale to są naprawdę dobre kawy. Żadna z tych kaw nie jest kwaśna. Robusta, ta mocna dzida, gdzie jest dużo robusty, 90%, jest może nie specyficzna w smaku, jest inna. Express DeLonghi Primadonna S po remoncie. Robimy pełną filiżankę. To nie jest klasyczne espresso, bo tu jest 70 ml. Stop. Halo. Stop. No dobra. Jak zwykle się nie udało, ale spójrzcie. No. Już? Skończyłeś DeLonghi? Widać, co się dzieje. Troszeczkę jej za dużo zaparzyłem. Spróbuję. To jest kawa taka bardzo, ona ma goryczkę robusty. Nie jest kwaśna. Bardzo wyrazisty smak. Dużo kofeiny. To jest taki smak jak... wiem od was. Dla mnie to jest taki smak ziemisty. Taki smak ziemi, ale to nie jest tak, że jakbyście błoto czuli, tylko taki bardzo intensywny smak. Sporo goryczki. Zero kwasowości. Bardzo dobra kawa. Ona przypomina takie smaki... No dzieciństwa to ciężko powiedzieć, słuchajcie, bo jak byłem dzieckiem kawy nie piłem, ale takich kaw tradycyjnie parzonych, parzuch, z tym, że no to jest zupełnie inna jakość. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do kawy czerwonej. Do kawy czerwonej, tylko muszę tą kawę wyodkurzać, tam zostało, nie piszcie mi, że marnuję, tam zostało 5 ziarenek. Sypujemy kawę czerwoną, moi mili, czyli 60% arabiki, takiej jak wspominałem, nie kop w kamerę baranie, i 40% robusty. Kawa zbalansowana, też dosyć wyrazista, świeżo otwierana. Może się uda, a może się nie uda otworzyć. Dobra, nasypiemy tak, pierwszą porcję wymielimy, bo jeszcze będzie w młynku reszta mocnej dzidy. Niech się wymieni. Czyli teraz będzie taki blend mocnej dzidy i czerwonej w filiżance, ale zobaczmy, jak się zaparzy. Mamy wsypane, ja już ją zamykam. To jest kawa czerwona, od razu mówię, tylko kilogramowe opakowania. To są próbki. Nie opłaca się, słuchajcie, 250 kupować, a gwarantuję wam, że jak kupicie kilo, to i tak będziecie zadowoleni. Nie było jeszcze ani jednej, słuchajcie, złej opinii
o tej kawie, żeby komuś nie smakowała. Przemieszczajcie się jako klienci pomiędzy tymi trzema smakami. Natomiast jak się to zatrzymuje? O, udało się. Natomiast jeszcze nie było tak, żeby komuś ta kawa nie smakowała. To mamy blend. Wylewamy. Ja nie mogę pić tyle kawy, słuchajcie, bo już mi się łapki telepią. No i co? Teraz czerwona. Przypominam, 60% arabiki, 40% robusty. Telefon dzwoni. Dajcie mi sekundę. Jestem. Czerwona. 60% arabika, 40% robusta. Bestseller w tej chwili, ale próbujcie wszystko. Naprawdę są dobre. Ja już po tych 2 łykach mocnej dzidy czuję nadpływające pobudzenie. Troszeczkę oddalimy. Mysza niech znika. Lubię jak ktoś mówi mysza. Chyba się mówi mysz, ale mysza też jest słodko. Tamta ziemista, przypominam. Mocna dzida. Ta będzie smakować zupełnie inaczej. Nawet kolor kremy widać, że jest inny. Może będę parzył jej trochę mniej. Naprawdę już mi wjeżdża tak kawa. Spójrzcie. Ręce się trzęsą. O! Nie pijcie tak dużo kawy. Próbujemy. Widać trochę różnicę w kolorze. Nie wiem, czy to widać na kamerze, bo kamera tego tak nie oddaje. Zupełnie inny smak. Zbalansowany tą arabiką. Mniej gorzki. No przepychota to jest, powiem wam. Troszeczkę, bo to nie jest kwaśne, ale czuć już tą arabikę tutaj. Czuć już tą arabikę tutaj wyraźnie. Jeśli rozróżniacie smaki, to będziecie wiedzieć, że tu jest więcej arabiki, bo to czuć od razu. I co? No i tyle, no. Ja nie umiem opisywać smaku. To by trzeba tak zwanych cup od filiżanki, cup tasterów pytać, jak to działa. 100 ileś aromatów można w kawie wyczuć. No i co, żeby nie przedłużać, bo już mamy 27 minut filmu, naprawdę. No to wchodzimy jeszcze w zieleninkę, czyli kawę 80. Gacie mi spadają. 85% arabiki tym razem. Zrywam pieczęcie. Coffee Doctor zielona i 15% robusty. Tutaj z kolei jest dodana robusta bardziej, żeby zbalansować arabikę. Oczywiście wymielamy połączenie czerwonej z zieloną. Strasznie długi ten film wyszedł. Muszę to zbadać. Pewnie trochę zajęło składanie ekspresu. Wymielamy. Oczywiście sprawdzimy, jak się blend czerwonej z zieloną sprawdza. Bawcie się kawą, mieszajcie sobie, kupujcie sobie. Jeśli nie u mnie, kupcie sobie 100% arabikę, jakąś dobrą, którą lubicie. Kupcie sobie 100% robustę, jakąś dobrą, bo tanie robusty są podłe. Pomieszajcie sobie w dowolnych proporcjach. W jakimś bębnie maszyny losującej. Kawą się można bawić. Słuchajcie, to nie jest też tak, ja to powtarzam, bo generalnie Włosi twierdzą, że espresso 30-40 ml. Jeżeli lubicie pić kawę, gdzie wam się zaparzy przez ekspres wiadro, bo znam takie osoby, ja nie mam nic przeciwko, to wypijecie kawę, to wam ma smakować. Patrzcie jak ładnie. Jakie wzorki się budują, ale to jest blend. A teraz dosypuję zielonej. Jeszcze raz przypominam, 85% arabiki, 15% robusty. No i ostatni final test. Już mówię, jak te kawy zamówić, ale niech ona się nam tu zaparzy. Ładne te DeLonghi są. Naprawdę są ładne. Ja tu trochę posprzątam. Support wymieniony, ekspres złożony. Zaraz go na zaplecze przenoszę z powrotem. Primadonna S. Jeszcze jest XS. Tu jest jeszcze mniejszy. Fajny, fajny. No i co? Parzymy ostatnią kawę. Też widzę różnicę tego koloru, który się tu buduje, ta krema, czyli ta pianka. To będzie najdelikatniejsza w smaku z tych kaw, pewnie. Ja już powiem wam, zaraz odfrunę. Ale jeszcze ta. Dobra, to już przejdźmy na widok od przodu. Smacznej kawusi wam życzę. No tak, tu jest taka w porównaniu do tych dwóch aksamitna w smaku. Zdecydowanie czuć już tu bardziej tą arabikę. Nawet bym powiedział, że nutka kwasowości jest, ale taka delikatna, bo ja nie toleruję. Nie lubię kwaśnych kaw, słuchajcie. No i co? I tyle, moi mili. Ekspres na boczek. Kawa tu.
właściwie postawmy tutaj punkty programu dzisiejszego. Ułóżmy je od najdelikatniejszej do najmocniejszej. Jak zamówić? Mail kawa@coffeedoctor.pl. Na tego maila napiszcie: Kofik, kawę chcę kupić. A ja wam odpiszę co i jak. Nie prowadzę sklepu internetowego, często o to pytacie. Być może, że on powstanie, ale na razie jest to przez maile załatwiane. Przypominam, czerwona 60% arabiki, 40% robusty. Ona powinna stać tu, po środku. Zielona zwana mocną dzidą, czarna 90% robusty, 10% arabiki. Jeśli lubicie kawę, która jest siekierą, to, ale nie zabije was oczywiście. Benz, zielona 85% arabiki, 15% robusty. Jeszcze raz przypominam, mail kawa@coffeedoctor.pl. Macie tego maila na stronie www.coffeedoctor.pl. Przypominam, rady, porady, pomoc w wyborze ekspresów, w jakichś usterkach, grupa na Facebooku, link macie w opisie. Przypominam, daj subskrypcję. Będziesz na bieżąco. Będą nowości, będzie nowa seria, już ją planuję. Wszystko to, żeby nie przegapić, musisz mieć wciśnięty guziczek subscribe, tak mówiąc pięknie po angielsku. Przypominam o serwerze Discord. Na live ostatnim dołączyły 3 osoby. Fajnie, jest tam już grube grono. My mamy imprezę Discordową za tydzień, ale to jest impreza już, że tak powiem, obecnościowo zamknięta. Będą następne, słuchajcie, te imprezy są organizowane m.in. z waszych donate'ów. Działa to, będzie, mam nadzieję, wesoło. Może będzie jakaś relacja, może nie. Zobaczymy, co się wydarzy, nie? Słuchajcie, tyle z mojej strony. Zapraszam do zamawiania kawek. Kawki przychodzą zawsze mniej więcej w ciągu tygodnia, bo jak zamówicie, ja zamawiam tą kawę pod zamówienia, żeby była świeżutka. Są komentarze, że jesteście zaskoczeni, że ona z taką datą wypalania przychodzi. O to chodzi, żeby było świeżo. Ta kawa tak pachnie, no tanie, bo to są wersje demo, czyli nasypane do paczek, żeby móc o tym mówić, żeby nie marnować, żeby nie stała, nie starzała się dobra kawa. Rozgadałem się. Pozdrawiam jeszcze raz kanał Mili Holicy. Strzeliliście się, bo ja w poniedziałek miałem takiego live'a, więc mam nadzieję, kiedyś się może spotkamy, bo z tego co kojarzę, jesteście z Warszawy, tak jak ja. Pozdrawiam wszystkich was serdecznie. Miłej soboty Państwu życzę. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Cześć!